Nie rób tego odcinka. Nie rób. Tego odcinka nie powinno być. Sam dobrze o tym wiesz.
Latte,
Łapką trzasnąłem w klawiaturę i dobra, ostudzić emocje, bo zaraz mi sąsiad przyjdzie i napuka, że japem w domu do siebie. Czas zadzwonić po jakiś pogotowie, jakieś pomoc może. No wracając, panie z Hollywood, żeście sobie wyprodukowały filmy, to proszę na nie chodzić, ale nas nie zmuszać, normalnych fanów Gwiezdnych Wojen, bo to nie są Gwiezdne Wojny. Proszę nam tego nie wmawiać napisami Gwiezdne Wojny. George Lucas przez was chodzi już od 2 lat do tyłu, bo chłop nie wie, gdzie jest przód, gdzie tył i no, posrało mu się całkowicie. Wracając do patologii, dlatego mówię, nie ma tylko zjawisk youtuberów złych. Są też dobrzy. Wspomniałem o pani Iwonie, pozdrawiam gorąco, panu Drwalu, panu Krzysztofowi komentatorowi, który naprawdę potrafi opowiadać, potężna wiedza, komentować bieżące wydarzenia.
trochę dużo dodaje od siebie, ale trzeba go potrafić słuchać. Ja go szanuję bardzo. Oczywiście. Ma odmienne trochę spojrzenie niż ja. Cenię to. Z chęcią oglądam jego materiały. Zawsze potrafi rzucić na jakiś problem, który mam rozkminiany w głowie, inne światło. Zupełnie tak w życiu bym o tym nie pomyślał, żeby tak do tego podejść, nie? No, oczywiście duet Stanowski i Mazurek. Ich trzeba kochać. Za super żart, dowcip pana Mazurka. Cenię sobie ten żart i dowcip, po prostu ten gatunek żartu. Super. Tak trochę można byłoby go skleić z Multi Pythonem. Trochę kpina, żart, ale zachowany na takim wysokim poziomie. Oczywiście pan Stanowski, mistrz researchu. Słuchajcie, nie ma chyba lepszego człowieka od niego. Ja nie wiem, jak on konfiguruje Google, jak on konfiguruje wyszukarki, jak on to znajduje, Boże. Ja czasami szukając na głupią, trywialną rzecz, ja muszę prosić AI-kę o pomoc, bo mi obecna wyszukiwarka edge'owa no takie rzeczy pokazuje, że albo raz się uparła i mi wszystko po niemiecku pokazywała, jakie zmieniłem ustawienia i teraz na przykład t-shirt chcę znaleźć, tak? To mi tylko Allegro pokazuje i to z Polski. Oj, ta pomoc poszła troszeczkę za daleko, powinna takie zawsze mówić, stać trochę na środku. Dlatego mówię, jesteśmy tak trochę patologiczni, ale dlaczego mówimy zawsze tylko o tej patologii, o tym złym, jeżeli czegoś komentujemy, coś rozpamiętujemy. To jest dokładnie tak jak w związkach. Może żona, partnerskie, w ogóle nie wnikam to teraz, po prostu związki międzyludzkie, tak? Para ludzi, tak? I nagle się dzielą, rozchodzą, tak? Słuchajcie, wiecie w 99% jakie występuje zjawisko? Przede wszystkim pamiętamy, mówimy i opowiadamy innym tylko i wyłącznie te złe rzeczy. Przypominamy sobie, wyolbrzymiamy je przede wszystkim i mówimy, że o, bo to on tamto, ona tamto, ten tamto. To jest w naszej ludzkiej naturze. Dlaczego nie pamiętamy tych dobrych rzeczy? Kiedy było słodko-cukierkowo, no wata cukrowa smakowała 100 razy lepiej, lody smakowały 100 razy lepiej, niebo było bardziej niebieskie, żaden piesek nie szczekał, tylko robił. Samochody nie trąbiły na ulicy, tylko nas pozdrawiały. Tych rzeczy nie pamiętamy. Lepiej jest pamiętać to wszystko, co było. Zupa była zasłona, buty nie tak postawił, cokolwiek, zapomniał o walentynkach, o teściowej dzień dobry. To wszystko pamiętamy, to jest lepsze. Dlatego ponoć to jest, sprawdzę, taki mechanizm mamy w mózgu, w naszej osobowości, który nakazuje nam wręcz takie działanie, wręcz odrzucamy jakąkolwiek, jakby to powiedzieć, że coś jest naszą winą i te właśnie złe wspomnienia odrzucamy daleko. Dlaczego? Już wam mówię, na przykład w tym właśnie pato działaniu streamerskim, youtuberskim, pato, złe, tak? Lepiej wymieniać te złe rzeczy, bo one są widoczne, ogólne. Ja mówię taką rzecz, słuchaj, jeżeli tak uważasz, że na przykład ja przynudzam, albo na przykład robię to, tamto, sram to źle i tak dalej, tam też tutaj przykład. Na końcu są materiały dotyczące oświadczeń i cytatu. Nie będę się po 10 razy powtarzał. Na końcu przeczytać, stosuje się do wytycznych społeczeństwa YouTube'a i Facebooka w miarach oświadczeń społecznych i praw cytatu. Nie łamię ich. Takim malutkim, drobnym punkcie tak, ale opisałem dlaczego. Dobrze. Krytykujemy, bla, 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 bla. Słuchaj, powiem tak. Weź kamerę w telefon, usiądź, postaw se, nagraj coś. I to opublikuj. Mając konto na YouTubie, mając konto na Facebooku, bo wrzucasz to jak każde zdjęcie kotka, pieska, okna, potrawy, czegokolwiek, tak? Wrzucasz to samo. Wrzuć to. Tylko mi to podlinkuj, tak? Żebym mógł, albo mogła, albo mógłbyś mi to przedstawić, żebym też mógł coś na ten temat powiedzieć, a nie tam, wiesz, schować w koncie internetu. O, nie ma. Dlaczego? No, to jest bardzo łatwe. Mówię już teraz. Ja robię zdjęcia, na przykład zrobiłem takie zdjęcie. I teraz właśnie autor
mnie krytykujący zrobił takie zdjęcie. Jest między nimi szalona różnica. Dlaczego? Ponieważ ja fotografiką się interesowałem, poznałem swój sprzęt, umiem go wykorzystać, umiem zdjęcia robić i to pokazuję i to robię. Tak samo moje gadanie, moje nagrywanie, dokładnie to jest ta sama myśl. Oczywiście może się coś nie spodobać, mogę coś poprawić, ale należy powiedzieć co? Samemu coś zaprezentuj, samemu coś powiedz. Same pieprznięcie BBB dodaje BBB. Mówiłem ostatnio przed ratuszem, gdzie mi to i co mi to. Dokładnie utrzymuję to, a może jeszcze głębiej. Naprawdę. Serio. Dlatego mówię, krytykancie, weź, zrób sam. Mam dowód. Twoje zdjęcie jest fotograficznie na moim poziomie wiedzy, na moim patrzeniu moimi oczami, nie kończyłem studiów fotograficznych ani ASP, jest żenujące. Jest niedokadrowane, niedoświetlone, nieprzemyślane całkowicie, bo chcąc zrobić zdjęcie, trzeba trochę włączyć obroty w głowie. Po prostu musimy wiedzieć, co chcemy pokazać, tak? Podpowiem, że ta taka krateczka, co jest na monitorku, tam na tym aparatku, co się włącza, ona strasznie pomaga w czymś. Zacznijcie proszę z niej korzystać. W dodatku w najnowszych telefonach jeszcze jest tam taka waserwaga, poziomica jest i ona wam pozwoli dobrze wykadrować, dobrze utrzymać aparat w ręku. Żeby to się nie przechylało, żeby budynki były prosto, ulica tak w miarę. Dlatego powtarzam, te wcześniejsze zdjęcia, jest tam szalona różnica między zrobieniem mojego zdjęcia, gdzie po prostu szedłem po wodę mineralną do kiosku i po prostu zrobiłem zdjęcie, bo coś w oczach błysnęło, tak? Zrobiłem zdjęcie. Tamta osoba też zrobiła zdjęcie. Rzekomo wcześniej przeczytałem, że nawet udzielano jej jakichś wskazówek, rad, wręcz może coś trącało jakimś kursem, nie wiem. Porównajcie te dwa zdjęcia. Łatwo krytykować. Zrób samemu. Zrób samemu. Nic nie stoi na przeszkodzie. Zaprezentuj, pokaż. I wystaw się na pole krytyki. Czasami ludzie, nawet nie chcę krytykować, bo ludzie krytykę źle odbierają. Od razu myślą, że to jest jakieś takie bezpośrednio atakowanie ich osobowości. Nie tego, co zrobili, tylko ich osobowości, a to świadczy, że po prostu zrobili w życiu mało. Albo mało podejmowali odpowiedzialności, biorąc ją na siebie, tak? Ja za realizowanie swoich projektów, robienie swoich prac, robienie pracy z ludźmi i tak dalej, za wszystko ja brałem odpowiedzialność i kopano mnie w dupę. Nie pozwalałem kopać swoich ludzi. Mnie kopano, dlatego, ale później i tak wychodziło na moje. Serio? Prawie w 99% wychodziło zawsze na moje. Ale czy później ktoś podziękował? Nie. Pamiętajcie jedno. Porażka ma tylko jednego winnego, ale sukces ma tylu ojców, ile się da. Serio. Nawet się okaże, że pani sprzątająca biura też brała w tym udział. No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Dobra, dygresja. Patologia. Czemu nie mówimy o tych zjawiskach dobrych? Nie chwalimy ich. Nie wiem, wstydzimy się czy coś? Ja się nie wstydzę, ja umiem pochwalić. Zwłaszcza te przykłady, które przytoczyłem, mam jeszcze inne oczywiście. Złe, powiedziałem. Ale zwracam po prostu uwagę. Chłopie, opisując guzik print screen, poświęciłeś 10 minut. Boże, co się stanie, jak ty się za Enter zabierzesz? Będę się starał być
na tyle profesjonalny, ile będę mógł i moja wiedza pokaże. Co do zdjęć, nie będę tu super fachowcem. Wiem, że sporo muszę się nauczyć, ale sporo już się nauczyłem. Zacząłem fotografować już i robić zdjęcia. Proszę pamiętać, że już też robiłem zdjęcia, wywoływałem, znaczy się, już aparatem Zenit z ogniskową 28-35, chyba tam światełko, on miał 3,5, ten obiektyw. Później oczywiście była pewna upgrade, ekspansja, lepsze aparaty, lepsze wymagania. O dziwo, no obecnie no, jeden Sony siedzi w szafie, bardzo dobry, z 2 takimi super obiektywami, ale dzisiejsze komórki, no dużo łatwiej mi jest to w kieszeń wsadzić i wyjść na miasto, tak jak ostatnio to zrobiłem i sobie nawet ładne zdjęcia pstryknąć, nakręcić trochę materiału niż chodzić z taką armatą pod pachą. No nieporęczne to jest, no ale jeżeli by się chciało zrobić naprawdę full profesjonalne zdjęcie, takie wiecie, no to taka maszyna jest potrzebna, ale przy dzisiejszych czasach te komórki robią naprawdę super fajne zdjęcia, ale je trzeba poznać, przeczytać, po co ta kratka tam jest, co to oznacza bilans bieli, co to znaczy czas naświetlania, wyłączyć może tą małpę, tak, bo pstrykanie na małpie to jest dobre, nie wiem, na plaży, szybko, tu, foka, mewy, pies biegnie, macha ogonem, ale jak chcemy zrobić zdjęcie, no to coś wymagajmy od tego aparatu, zwłaszcza kiedy się mówi, że się coś tam zrobiło, potrafi, a później nagle się robi taką fotkę, okej. Może nauczyciel był zły, albo uczeń nie słuchał, nie wiem. Nieistotne, naprawdę, to nie jest klucz problemu. Jeszcze raz powtarzam, patologia była problemem, ruszyłem temat. Odcinek będzie dziwny, ten film nie powinien powstać, powstaje wbrew moim zasadom. Nie, wbrew zasadom, nie, chcę i robię. Tak samo powstanie za chwilę. No niestety kawałeczek newsów, ale to po prostu muszę zajrzeć, co się dzieje w świecie. Czy tak jak mówiłem, czy muszę już konserwy z szafki wyciągać i nalawać wodę do wanny, żeby mieć na następne parę dni, czy po prostu może jakoś tam kolejny dzień wstanie. No i ruszymy AI-kę. Zaprezentuję ją. Powiem co, jak, dlaczego, co ja z czym. Tam się przełączyłem. Zaprezentuję ją oczywiście. I tu kopnę w gniazdo os. Ostrzegam. Ale mam doświadczenie z tym. To znaczy nie z kopaniem w gniazdo os, nie? Oczywiście. Taki mądry to do końca nigdy nie byłem, nie? Ale z AI-ką i zjawiskiem AI. Tak, mam spore, długie już doświadczenie. Sam programowałem, sam tworzyłem już kiedyś, kiedy jeszcze nawet nie było tym podstaw, stworzyłem podstawy AI-ów. Dopiero wtedy było takie lekkie przebąkiwanie na ten temat. U mnie te mechanizmy działały. Dobrze działały. Mogły się rozwijać. Kto wie, może z OpenAI dzisiaj ja bym tam zasiadał, doradzał. Ale nie, to jest niepotrzebne, kiedy te głupoty w głowie się trzymają. Teraz rządy na to miliardy wydają. Myśliwce bez tego nie latają, bomby, wróci żadnych bomb. Wyspecjalizowane samoloty już bez tego nie latają, tak? Satelity by się w kosmosie pogubiły. Musi być. Będę wam powoli to przybliżał. Zrobię dzisiaj właśnie tą prezentację. Pamiętajcie, że to jest prezentacja. Do niczego nie namawiam. Moje materiały są wolne od tego, żebym ja zmieniał wasze poglądy i was do czegokolwiek. Miało być krótko. Tam jest full materiału do przemontowania, do cięcia, do krojenia, do smażenia. Miejsce na dysku muszę zwolnić i to powrzucać. Do zobaczenia. I już naprawdę ten film nie powinien powstać. Tamten. Dobra. Jakim Boże mnie stworzyłeś, takim mnie masz. Trudno. Ciao, cześć. Do zobaczenia. Też w kontrowersyjnym materiale.